super miejscu. Bardzo lubimy to miejsce. Dlaczego? Bo zaraz Wam dokładnie pokażę, co dzisiaj wymyśliliśmy. Byliśmy tutaj ostatnio, zresztą często tu jesteśmy, ja daję nawet krótkie takie shorty na temat właśnie Black Rocks, bo jest to miejsce zaraz przy Matlock, ale jest to taka druga opcja, jeśli chodzi o spacery. Matlock, wiadomo, super pięknie. Dzisiaj mamy cudowną niedzielę, jest fantastycznie ciepło, koniec września i my odkryliśmy tutaj ostatnio, tak zawsze tylko szliśmy sobie właśnie na Black Rock, które są tutaj kawałeczek za mną i powiem Wam tak, tu mamy całą trasę, którą chcemy sobie dzisiaj przejechać. I powiem Wam, jak się zaczyna ta trasa. Cała ta piękna trasa zaczyna się tutaj w High Peak Junction. I myśmy tutaj już byli 2 razy i szliśmy sobie spacerkiem tutaj do Black Rock. I ja Wam gorąco polecam spacer. Tutaj jest fantastyczne miejsce. Ja wstawię zdjęcia, żebyście widzieli. Jest tam kawiarnia, jest tam takie małe muzeum pokazujące, jak kiedyś właśnie te odcinki były połączone z Manchesterem, jak kolej, która została tutaj wybudowana w 1831 roku, ona była, tutaj odniosła taką bardzo znaczącą rolę, jeśli chodzi o rozwój tutaj przemysłu na tym naszym tutaj terenie. I co Wam jeszcze chcę powiedzieć? Tutaj, jeżeli zaparkujecie sobie, to przy tym kanale, Cranford Canal, jest przepięknie, jest malowniczo i jest idealnie na spacer. My nie chcemy ruszyć z tego miejsca, ponieważ tu jest taki odcinek, który jest dosyć wymagający, jeśli chodzi o rowery. Podejście na pieszo też, ale tego tak nie odczujecie. Zresztą zobaczycie tutaj w pewnym momencie, jak będziecie szli, też powinnam znaleźć zdjęcie i też Wam w to zdjęcie wstawię, a może jakiś fragment, jakiś filmik. Tam doszło do katastrofy i kolejka, która tutaj właśnie została wciągana linami, bo parowozy nie miały siły tutaj pod ten podjazd wjechać, po prostu spadła i tam jest właśnie zachowane to miejsce. Także to jest bardzo ciekawy odcinek. Tutaj właśnie jest High Peak Junction do Black Rock. Śmiało Wam polecam o każdej porze roku. Fantastyczne miejsce. My natomiast jesteśmy tutaj przy tym Black Rock teraz i nie idziemy na Black Rock. Tak jak Wam mówiłam, one są dokładnie tutaj, zaraz po prawej stronie, bo już tam byliśmy kilka razy. Tutaj ja się tylko przejdę, pokażę Wam zaraz przy parkingu jest kawiarnia, toalety, więc można sobie skorzystać. My chcemy wybrać się trasą. To jest około, tak myślę, 15 km, 15-16 km. Tu chcemy zakończyć. Można by było jechać dalej do Buxton, ale to już jest tak około 56 km w dwie strony, także dziękuję bardzo. My jesteśmy dzisiaj z psem i z dziećmi, także raczej się nie połakomimy. Jedziemy tutaj. Nigdy nie jechaliśmy tą trasą. Będzie to dla nas pierwszy raz. Wiem, że są tutaj fajne, jakieś tajemnicze takie miejsca, chociażby to. I jak już tam dojedziemy, będziemy mijać po kolei te miejsca, to ja Wam co nieco opowiem. Oczywiście, jeżeli robiliście tą trasę, no to dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekawa, gdzie dojechaliście, co zobaczyliście i czy naprawdę jest tak fajnie. Jest to jedna z takich najstarszych tras, które prowadzą właśnie przez Peak District. Podobno jest bardzo ładna. Tak jak mówię, wcześniej chodziliśmy tutaj na spacery, nie jeździliśmy, także zobaczymy, jak nas dzisiaj tutaj poprowadzi. A ja Wam jeszcze chcę tutaj pokazać właśnie, jak można dojść. Tutaj jest takie małe miejsce, gdzie można przycupnąć, napić się kawy, herbaty. Ja korzystam, bo ściągają rowery. No i zobaczymy, jak daleko dzisiaj nam się uda dojechać. To już jesteśmy pod tym Visitor Center. To jest takie nieduże Visitor Center. Tam na początku tego startu tej trasy, tam gdzie jest High Peak Junction, tam jest naprawdę fajna kawiarenka i tam można sobie usiąść, przycupnąć. Tutaj jest tak troszeczkę. Tutaj, słuchajcie, jest trochę dużo ludzi. Ja się tak odwrócę tylko tyłem za chwileczkę i pokażę Wam, jak wygląda to miejsce. To mówię, nie jest duża kawiarnia. Parking jest płatny, więc musicie sobie osobno zapłacić za parking. My zatrzymaliśmy się przy cmentarzu. Tak po prostu mamy rowery i jakoś nam tak się miejsce udało znaleźć. I już tutaj nie będziemy się wciskać. Także ja schodzę sobie na dół i za chwilę ruszamy. No i słuchajcie, ruszamy. Piękna niedziela, 21 września. Tutaj liczę na to, że będzie troszeczkę mniej ludzi w tą stronę, bo na Black Rock jest zawsze więcej ludzi. To jest takie nieduże wzgórze, ale bardzo malownicze i fajnie widać stąd całą tą Dolinę Derwent.
więc fajnie to wygląda. A my sobie tutaj ruszamy starym wiaduktem, przejedziemy i dojedziemy do pierwszego junction. Słuchajcie, musiałam się zatrzymać, tutaj ruszyliśmy, bo znalazłam zioło zakazane, czyli wrotycz. Będę wracać, to muszę koniecznie tutaj zebrać. Możecie zobaczyć w innym filmiku, co z tego zakazanego ziółka będę robić. Na razie ruszamy. O, pani ma taki plecak jak ja. Tu jeszcze mamy piękne fiołki. Słuchajcie, to jest pierwszy przystanek. Od razu Wam powiem. Taka miniaturowa kolejka, którą można przejechać. Zobaczcie, to jest pierwsza taka atrakcja tutaj dla dzieciaków. Miniaturowa kolejka. No, my oczywiście sobie odpuszczamy, bo dzieciaki, tak wiecie, już nie w tym wieku, ale dla maluchów jak najbardziej. Jedziemy tutaj dalej. Moi już pojechali kawałeczek prosto. Słuchajcie, trasa ma być piękna, malownicza, bez jakiegoś tam szału, jeśli chodzi o podjazdy. Ma być łatwa, więc zobaczymy. Tutaj, zobaczcie, mijamy. W sumie kawałeczek dalej jest parking, nawet nie wiedzieliśmy o tym, ale spoko, bo my chcieliśmy dokładnie z tamtego miejsca wystartować. Także tutaj po prawej stronie jest, widzicie, National Stone Center i faktycznie są z góry, jak wejdziecie na Black Rock, z góry widać to miejsce. Tu po drodze mijamy różne ślady tego, jak tutaj kolej jechała. Tu mamy pierwsze podejście i to jest jedno jedyne, które pokazywało mi, przepraszam, musiałam zejść z roweru, jeśli chodzi o właśnie o taki wysiłek. I tak, albo tutaj można podejść, albo można sobie podprowadzić rowery. I słuchajcie, tutaj się na chwileczkę zatrzymam, bo to miejsce jest takie bardzo charakterystyczne. Opowiadałam Wam wcześniej, że przy tym junction też jest właśnie taki stromy podjazd. Tutaj też jest drugi. I tutaj te koleje zostały, jak one jechały, te parowozy, to musiały tak samo być ściągane przy pomocy lin. I stąd tutaj też taki odcinek, pewnie tam dalej ja Wam pokażę, jak to wygląda. Jest dużo ciekawych takich informacji tutaj. Szkoda tylko, że te tablice są takie troszeczkę zaniedbane i nie zawsze można fajnie coś przeczytać. Można by było zeskanować na przykład jakiś QR kod i wtedy sobie zobaczyć fragment historii tego miejsca. Zobaczcie, ja już jestem tutaj tak, można powiedzieć, w połowie. To nachylenie tutaj to jest 1:14. Dlatego tutaj te parowozy naprawdę miały nie lada wyzwanie, żeby podjechać pod tą górkę. Stąd też pomoc tych lin. Ja już tam gonię moich. Tak jak widzicie, piękna pogoda, naprawdę super, że tak słoneczko wyszło w niedzielę i możemy ten czas spędzić rodzinnie. Mam nadzieję, że Wy też korzystacie i gdzieś udaje Wam się wyskoczyć i zaczerpnąć świeżego powietrza poza miastem. Jeszcze troszkę nas czeka wspinaczki. Chłopaki już próbują na rowerze podjechać. Słuchajcie, już po tym odcinku trasa ma być taka łagodna. Jakbyście szli na pieszo, to nie jest jakieś wyzwanie. Ja po prostu z rowerem walczę i to jest trochę trudniej, ale jest ładnie. Zobaczcie, co moje żuczki sobie świetnie dają radę. Już tam będzie taki prosty odcinek. Teraz tutaj Wam pokażę, jak pięknie widać Matlock. Patrzcie, przed nami Matlock, zamek, o którym już opowiadałam podczas naszej wycieczki na wzgórze Abrahama. Wtedy nam się nie udało niestety dojść do wagoników i zobaczyć to miejsce, ale teraz fajny widoczek. Idziemy dalej. Troszkę tutaj dzieci są zniesmaczone, że na początek taki challenge, ale później już będzie ok. No i dotarliśmy. Pierwsze takie miejsce, przy którym możecie się zatrzymać. To jest tak samo, w środku można coś zobaczyć, jakąś starą maszynę parową. Zaraz zobaczymy, czy jest otwarty. Na razie nie możemy puścić psa, a specjalnie chcieliśmy, żeby przyjechała z nami. Także możecie sobie wyobrazić, jak trudno było tutaj wjechać właśnie takim kolejką. To w ogóle wygląda dla mnie na jakiś taki kościółek. A nie, zobaczcie, wow. Muszę przypiąć rower, bo chcę tam podejść, przypiąć, postawić. Zobacz, co tu było. Tak,
1800, zobaczcie, 1913, 1953. Tutaj kotły, zapewne, w których palono, żeby napędzać. Chociaż ja wiem, czy tu palono? Kurczę, nie wiem. Nie jestem taka zapoznana z całą tą technologią, jeśli chodzi o maszyny parowe, ale przypuszczam, że tak, no czemuś służyło to i one napędzały całą tą linę, która wciągała kolej. Jak wiecie, to dajcie znać, bo sama jestem ciekawa, a tutaj przyznam się szczerze, nie ma żadnej informacji takiej dokładnie opisanej, jak wyglądał proces wciągania właśnie tych kolei. To po prostu tak wyczytałam. A tak wygląda faktycznie, jakby to służyło do tego. Tak, zobaczcie, tu jest ten High Peak Junction, tutaj o tym Wam wspominałam, tu są wagoniki i fajnie można to wszystko zwiedzić. Tu już przyjechaliśmy, jesteśmy teraz tutaj na tej wysokości. No i teraz jedziemy troszeczkę tutaj dalej, a tutaj jak się zatrzymamy, tu już takie będą malownicze tereny, a tutaj jak się zatrzymamy, to musimy kawałeczek podejść, bo tam jest bardzo sekretne miejsce, które chcę Wam pokazać. No i nasz cel tutaj, jeżeli się uda. Także trzymajcie kciuki, że się uda i dojedziemy. Tu też jest bardzo malowniczo, ale to jest przejażdżka na inny czas. Tutaj też spacerowaliśmy, ale to już było jakiś czas temu. A tutaj co jeszcze mamy? Pokaż. Aha, patrz, tu jest cała taka trasa. Stanąłeś mi tak, że ja nie widzę. Tutaj, zobaczcie, tu jesteśmy, mamy Matlock. A teraz, tak żeby było widać, Bakewell. Zobaczcie, tutaj jeszcze do Buxton można dojechać, ale my do Buxton było kawałek. Patrzcie tutaj, gdzie jest, byliśmy tutaj tak samo. Tu jest miejsce katastrofy lotniczej, więc też warto tutaj się wybrać. I zobaczcie, cała malownicza taka trasa. I szlaki. No fajnie przyjść. Słuchajcie, na pewno fajnie przyjść, jak macie jakieś wskazówki, gdzie można jeszcze wyruszyć i tak fajnie sobie pochodzić, to dajcie znać. Tutaj jeszcze Wam pokażę, bo tutaj jest przystanek, tutaj można sobie Visitor Center, tutaj można sobie też zaparkować, więc jeżeli chcielibyście sobie skrócić trochę drogę, no to też możecie tutaj zaparkować, a my już ruszamy dalej. Także zobaczymy, co ciekawego przed nami. Słuchajcie, tutaj nie będzie takich tuneli, jak byliśmy ostatnio na wycieczce. Możecie zobaczyć sobie, ale Upton Tunnel to jest jeden z tuneli, który łączy tutaj właśnie tą drogę. No i wygląda ładnie. Zobaczcie, jakie piękne klimaty Peak District. Kolejna górka. Pies trochę nam się męczy. Ale jest ładnie. Podchodzimy już pod kolejne miejsce. Podchodzimy, nie podjeżdżamy. Prowadzimy rower, bo kawałek tutaj rzeczywiście było pod górkę. Myślałam, że już nie będzie nic pod górkę, a tu jednak. No zobaczcie, tu jest właśnie ta informacja o tym, że to nachylenie jest 1 do 14, także dosyć sporo, bo ono się naprawdę ciągnie to nachylenie tam daleko w dół. Także no jest troszkę. A tutaj już sobie przyjdziemy, tu pewnie była jakaś wcześniejsza również stacja. Zobaczcie, tutaj jest też informacja o tym właśnie, jak tutaj ta parowa kolej jeździła i to nachylenie właśnie 1 do 14. Także jest to, słuchajcie, jest to trochę challenge. Musicie być na to przygotowani, że troszeczkę trzeba albo mieć fajny rower, nie takie zwykłe miejskie rowery jak my mamy. Cambridge'owski rower się sprawdza super, córka daje radę. Także tutaj już idziemy gdzieś dalej. Ten odcinek, który teraz przejeżdżamy, on ma mierzyć aż 6,5 km, więc do tego miejsca, do którego chcemy dojechać. Pamiętajcie, żeby zamykać za sobą furtki, te bramki, bo to jest dosyć ważne. Czasami są zwierzęta, które mogą wyjść. Jest to trochę upierdliwe, bo trzeba schodzić z roweru, ale no coś za coś. A teraz zobaczymy, gdzie moi zrobili sobie przerwę. Domek wygląda klimatycznie, ale... A nie, jakaś cottage, słuchajcie. I to chyba można zarezerwować, bo jest skrzyneczka na klucz.
Tu mamy małą przekąskę. Brownie nam się zdewastowało. Wszystkie moje ciasteczka, które są dostępne u mnie. Muffiny dyniowe. Teraz zaszalałam trochę. Jak jeszcze nie byliście na mojej stronie, to serdecznie Was zapraszam. Case Gluten Free Factory. Możecie tam co nieco zerknąć, co robię, co piekę, co można kupić na terenie UK. Oczywiście wysyłam. A tu jeszcze chwila historii i będziemy ruszać dalej. Tutaj słuchajcie, jeszcze taki malutki update'cik, bo tutaj mamy tą cottage, co się na chwileczkę zatrzymaliśmy. I teraz, żeby przejechać na drugą stronę, trzeba tutaj przejść przez tą ulicę. Ja nawet nie wiedziałam, bo mi żadna mapa nie pokazywała. Także bądźcie ostrożni, przejeżdżając tutaj, bo no tutaj jeżdżą samochody. I tak jak dzieciaki puścicie, żeby same przejechały, one chętnie sobie otwierają furtki, zwłaszcza takie maluche, no to miejcie to na uwadze, że właśnie może być niebezpiecznie. Tutaj jeszcze taka wiadomość do naszego miejsca docelowego jest 10 mil. Pewnie nie damy rady, ale to nie, że my, po prostu pies nam coś tak słabo jej idzie. Zasapała się i tak musimy robić przerwy. Zawsze była taka sprawna, super, a dzisiaj ma jakiś słabszy dzień. To jest, słuchajcie, jeszcze takie miejsce, za mną jest jakaś fabryka, nawet nie wiem, taki odgłos oddaje, ale to jest fajne miejsce, ludzie się tutaj widzę wspinają i jest parking od razu do tych skał, także jak ktoś by był zainteresowany, no to też na tej drodze tutaj właśnie znajdzie takie miejsce. O, zobaczcie, tutaj jeszcze kawałeczek dalej, rzeczywiście tam widać Trig Point, tak, zobaczcie, jest tutaj, zaraz dokładnie tutaj obczaję na mapie, bo jest internet, co to jest za miejsce. Ale no to wygląda tak, jak tutaj wcześniej wykopywano te wszystkie kamienie, czy węgiel, czy przesypywano. Tam widzę, dziewczynka się wspina, jest jakaś jaskinia, widzicie, przede mną. Także też tu fajnie można by było wejść i pochodzić, ale no na pewno nie jak ma się rowery. Tak, to jest Harbor Rock. I faktycznie, słuchajcie, można tutaj podjechać, tak jak ci rowerzyści jadą koło tej fabryki, a nawet nie wiem, co to jest, ale hałasuje. I no, słuchajcie, tak sobie połazić, fajnie, może tutaj się wybierzemy następnym razem, tak żeby po prostu tylko pochodzić po tych skałkach i zobaczyć, co jest tam na szczycie. To kusi bardzo. Ruszamy dalej, bo my musimy znaleźć nasze tajemnicze miejsce, a raczej takie miejsce, no sami zobaczycie, tylko musimy je znaleźć. No już blisko, ale bo to, mówię Ci, skracamy tą drogę o połowę. Tu jakieś stare, patrzcie, jak tutaj musiała kolej wjeżdżać do góry. Tak? Chyba tak. Słuchajcie, jesteśmy na takim rozdrożu i tutaj właśnie sobie teraz pójdziemy do miejsca. My sobie dojechaliśmy tutaj. Jeszcze tak nie do końca. Tutaj jest parking i jedzenie, ale my pójdziemy sobie tutaj właśnie, gdzie chłopaki będą otwierać, bo idziemy do takiego tajemniczego miejsca. Takiego mniej turystycznego. Naszym celem było jechać jeszcze dalej, ale tam jest jeszcze 6 mil i na pewno pies nie da rady. Widzimy, że po prostu już i tak przejechaliśmy dosyć długi kawałek, też około 6 km spokojnie. Także odpuszczamy, nie jedziemy dalej tym razem. Może innym razem nam się uda. Na razie idziemy tutaj i zobaczycie, gdzie dokładnie podejdziemy, gdzie Was prowadzę. Was sobie taką boczną dróżką jedziemy. Tą drogą też można wrócić tak dookoła do naszego miejsca docelowego, startowego, ale tam jest fragment, w którym musimy przejechać przez ulicę, więc odpuszczamy, wrócimy sobie, a my idziemy na to tajemnicze wzgórze. I zaraz Wam powiem, jaka jest historia tego miejsca, bo to też tak zupełnie przez przypadek, jak się czegoś szuka, to się właśnie człowiek dowiaduje nowych rzeczy. Także tu za chwileczkę psa chwycimy i musimy przejść przez te pola. Gdzieś tutaj rowery sobie przypiąć. Dobra, ruszamy, słuchajcie. Rowery sobie zostawiliśmy. Dziecko nie chce
nasze iść. Zostaję z rowerem. Idziemy tutaj dokładnie w to miejsce. Minglow Grobowiec, tak się nazywa to miejsce. Słuchajcie, klimatycznie tutaj jest. Troszkę podwiewa, ale pokażę Wam. Słuchajcie, już dochodzimy prawie do końca, a raczej do początku tego miejsca. Dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe? Bo jest to grobowiec, który datuje się, że powstał 5-6 tysięcy lat temu. Czyli jeszcze w czasach, można powiedzieć, zacięłam się. Chciałam powiedzieć, że powstał w czasach kamienia, epoki kamienia. I tak, słuchajcie, został tutaj to wzgórze. Został tutaj właśnie powstały ten grobowiec. Okoliczni tutaj mieszkańcy po prostu tutaj były rytuały pochówku. Tutaj się odbywał właśnie cały pochówek. No i stąd też to miejsce takie bardzo specyficzne. Także możecie sobie wyobrazić, że w tej chwili chodzę po miejscu, które żyło kiedyś swoją historią, znaczy żyje dalej, tak? W sensie takim, że w tej chwili można powiedzieć, że odwiedzając to miejsce, to w jakiś sposób oddaje się cześć tym ludziom, którzy tutaj zostali pochowani. No jest to na pewno takie bardzo specyficzne miejsce. Tutaj można sobie, widzicie, przecupnąć na hamaczku. Nikomu to nie przeszkadza, że miejsce to jest, powiedzmy, taką, no ja bym powiedziała, cmentarzem, tak? No niektórzy rozkoszują się w hamaku. Dosłownie, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Tu jest jeszcze jedno wejście, widzę, też można tam przejść. Także no, tak jak widzicie, można przyjść tutaj, można odpocząć, chwilę sobie wśród tych drzew, tak się zrelaksować i pomyśleć. No a można tutaj za przykładem tych Państwa porozkoszować się urokami tego miejsca. Taka mała niespodzianka. Jak zobaczycie na mapę, ja Wam wstawię zdjęcie, to fajnie jest widać, to jest taki krąg cały. Calutki krąg, który właśnie otacza to miejsce, więc to też jest takie bardzo charakterystyczne. No, także to nasz cel, połówka naszego celu, dalej już nie idziemy. Ja właśnie popatrzyłam na mapę, też Wam wstawię zdjęcie. Przejechaliśmy już ponad 11 km, więc musimy tyle samo kilometrów wrócić. To będzie niezły taki challenge, ale to bardziej chodziło o psa, że pies naprawdę dzisiaj wyjątkowo nie daje rady. To jest, słuchajcie, my jesteśmy tam są nasze skały Black Rock i tam musimy z powrotem wrócić. Tak jak widzicie, tam jest ta fabryka i kawałek tutaj mamy. Dzieciaki zostały, akurat teraz nie wieje, to Wam pokażę. Dzieciaki zostały tutaj przy tej drodze. Właśnie, słuchajcie, takimi fajnymi dróżkami się przejeżdża, więc to jest plus. Jest ten odcinek pod górkę, także na to bądźcie przygotowani, tak jak mówiłam, ale później już jest tak łatwo. Szkoda tylko, że nie udało nam się dojechać do tego miejsca, które sobie zaplanowaliśmy, ale mówię, to jest jeszcze kolejne 5 mil. I wszystko by było spoko, gdybyśmy tutaj nie mieli ze sobą dzisiaj psa. A naprawdę pies wyjątkowo, tak jak widzicie, ona wszędzie z nami biega, wszędzie z nami łazi. No to dzisiaj gdzieś tam z przodu z mężem już leci, ja i konie. No i jeszcze uda mi się coś nagrać, to wam pokażę, jeżeli coś ciekawego będzie. A jak nie, to jeszcze się spotkamy przy tej małej kolejce. Może uda się nagrać, jak ona jedzie. Szybka przerwa, bo młodemu przerzutki przestały działać i jesteśmy tutaj. Jak jechaliśmy w tamtą stronę, to widzieliście, bo Wam pokazywałam. Tu też jest cottage do wynajęcia. O, widzicie?
Dokładnie, także no, mamy tu jeszcze kawałeczek, bo musimy tutaj podjechać z powrotem. Także no taki zrobiliśmy sobie dzisiaj naprawdę fajny niedzielny wypad. Oni odpoczywają, a kury uciekają przed psem, bo wcześniej ona tutaj biegała i nie widzieliśmy, że są kury i trochę je pogoniła. Tak nieładnie. Także będziemy ruszać z powrotem. Fajna miejscówka, gorąco Wam naprawdę polecam. Kusi mnie oczywiście przyjechać tutaj dalej, ale to już może z innego miejsca, słuchajcie. Warto by było zacząć, żeby ten dystans nie był taki długi, bo jednak tu jest pokazane wszystko w milach, a mówimy, przeliczamy sobie na tych naszych aplikacjach w kilometrach i to naprawdę trochę jest. Także ruszamy dalej. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś przystanek będziemy robić, czy raczej już do końca dojedziemy normalnie. A one się nie boją. Ruszam pierwsza. Tutaj słuchajcie, tego fragmentu akurat nie nagrywałam. Tak fajnie jest położona ta farma przy tym nasypie z drugiej strony. Jechaliśmy, to wyłączyłam. O, a to już mnie dogonili. Tutaj pies chwilowo nas smyczy, słuchajcie, bo chce nam przeskoczyć przez ten murek do owiec. Tam wcześniej kury goniła. Także wydawało się, że nie ma energii, a jednak. No, także tu już jesteśmy przy tych skałach. Za chwileczkę będziemy zjeżdżać z pierwszej górki. Także zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że bezpiecznie dotrzemy do samochodu. No dobra, słuchajcie. To pierwsze nachylenie, tutaj za tą cottage idziemy, tu jest ulica, także pomału oni już pierwsi zjeżdżają, ja za nimi, ale chowam telefon, bo jednak dwie ręce na kierownicy jest bezpiecznie. Przerwa na leżąco. A jaki zbiorniczek fajny. Słuchajcie, idziemy zobaczyć na chwilę na jakieś lody. A jak to fajnie. Nie wiem, czy to jeszcze otwarte. Otwarte czy zamknięte już, Junior? No właśnie nie wiem. Open? A, no to chodź. O, jakie fajne tutaj miejsce. O, jakie fajne, zobaczcie. Ale super. Nie wiem, co chcesz. Na co masz ochotę? No. Nie chcesz loda? To szybko bierz to, co chcesz. O, popatrzcie, tu jest cała makieta. Zobaczcie, z tego junction. Tutaj do góry, tak jak to wyglądało. Ale super. Ale super, tak do tego miejsca, gdzie my jesteśmy, bo tu jest ten komin. Wow. Także warto było wejść i się zatrzymać. Trochę historii jeszcze na sam koniec. Tak jak to widzicie, te wagoniki, tu jest ta lina, o której Wam mówiłam. No, pokaż. A tutaj rusza się, zobacz. Widzisz? Robi się coś? Tutaj widzisz to, co ja nie widziałam na początku, co to jest, jak one naciągały tutaj te wagoniki, żeby do góry wjeżdżały. Teraz wszystko widać. Okej, no bierzcie co potrzeba, bo Pan pewnie też chce za chwileczkę zamykać. Także bardzo ciekawe miejsce. Zobaczcie, cała historia. Można sobie kupić książki, poczytać, co tutaj ciekawego jeszcze jest. Pyszne lemoniady. Polecam Wam. O, zobacz, Junior, tu jest tak to pyszne. Aleks. Szkockie krowy. Fajne gadżety. Piękne podkładki. Słuchajcie, w takie miejsce zawsze coś fajnego się trafi. No i pocztówki obowiązkowo. O, tu jest ten komin, widzicie, z makiety. I to miejsce, także no malutki sklepik, ale zawsze coś fajnego kupicie. No i są tutaj też toalety, to też jest duży plus.
Dobra, ostatni odcinek. Pies już nie ma siły. Mama, No zjeżdżajcie, tylko tak bardzo ostrożnie, ok? Normalnie, bez hamowania. Nie, ty nie szalej, ok? A ty uważaj na tym swoim rowerku, bo takie cieniutkie koła masz, ale fajnie jej się jeździ. Także ostatni odcinek, słuchajcie, jesteśmy pod stacją już na dole. Za chwileczkę. Aha, tak, to jest to miejsce, widzicie, ja mijałam je, a teraz dopiero widać, że tutaj przyczepiali te liny, tak? O to tobie chodzi. Idę tam zobaczyć i to, co na makiecie przed chwileczką mogliście zobaczyć, jak te koła pomagały tutaj tym wagonikom do góry podjechać, tym wagonom, to zobaczcie, to tutaj wszystko jeszcze jest. Fajnie, bo to jest taki namacalny ślad historii, to jak kiedyś, kurczę, takimi niezbyt skomplikowanymi, powiedzmy, inżynierią można było naprawdę rozbudować Anglię i naprawdę wznieść ją na takie wyżyny. No teraz sami ocencie, wiecie, co się tutaj dzieje, jak to wszystko wygląda, a kiedyś wystarczyło po prostu dać ludziom możliwość rozwoju i ludzie korzystali. Także piękne miejsce, gorąco Was zapraszam do tego, żebyście przyjeżdżali i zwiedzali takie miejsca, zwłaszcza jak mieszkacie w Anglii, bo my jesteśmy przekonani, że jeżeli się mieszka w jakimś kraju, to nie tylko się czerpie z tego korzyści, chociażby z pracy takie finansowe, ale również tutaj kulturalne. Takie bycie częścią tutaj tego społeczeństwa, uważam, że to jest bardzo ważne, bo wtedy też ludzie inaczej na nas patrzą i zwłaszcza teraz w dobie tego wszystkiego, co jest tak głośno i niefajnie i niesympatycznie, no to uważam, że fajnie zaimponować Anglikom, że się co nieco o ich kraju wie, a czasami się wie nawet więcej, uwierzcie. Miało być atrakcji koniec, a tu jeszcze proszę, pokazy tańca i muzyka dobra. i muzyka. Dobra muzyka? To może coś do jedzenia będzie dobrego? Jak myślisz? Będzie coś do jedzenia dobrego? Znasz tą piosenkę? Nie, znam tą O, tam dziewczyny, zobaczcie, kręcą talerzami. Lody są. Chcecie zejść tam na dół? No to jak nie chcą, to nie. To ja idę dalej, bo tutaj gdzieś był mój wrotycz. No i słuchajcie, zakończamy. Piękny bukiet wrotyczowy zebrany. Udało mi się wzdłuż tego tutaj murku sobie rósł. Także jestem mega szczęśliwa, bo słuchajcie, szukać wrotyczu już kilka razy Wam mówiłam, jak coś nagrywałam, że ciężko znaleźć, ale bardzo chciałam Wam podziękować. Jeżeli oglądaliście nasz cały ten odcinek, to ślicznie Wam dziękuję. Jeżeli chcielibyście skomentować, to również zapraszam. Jeżeli znacie takie miejsca jak to, jeśli chodzi o właśnie podróże, to dajcie znać również w komentarzu. Dajcie kciuka, jeżeli Wam się oczywiście podobało. Zostawcie tutaj lajka, jeżeli oczywiście podobają Wam się nasze filmiki. Może nie zawsze jesteśmy w takich miejscach, które Wy byście chcieli odwiedzić, ale jest to może inspiracja dla kogoś innego. Także ślicznie Wam dziękuję. Do zobaczenia już z kolejnego pięknego miejsca. Oby pogoda nam dopisała i żebyśmy mieli piękną, taką złotą jesień, chciałoby się powiedzieć, w Anglii. Na pewno wtedy uda nam się gdzieś tutaj znaleźć ciekawe miejsca, podróżować, znajdować takie piękne skarby jak wrotycz, a jesienią można znaleźć dużo innych super rzeczy. Także ja osobno zrobiłam taki playlistę, która się nazywa Zioła i tam możecie zobaczyć tego, oczywiście to jest tylko dla osób tych, które lubią takie rzeczy, które chcą razem ze mną zbierać zioła, tak jak tutaj macie dziką różę. No ja już jej zbierać nie będę, bo mam jej bardzo dużo, ale oczywiście całe filmiki, jeśli chodzi o nasze przygody, są też podzielone w playlisty, także serdecznie Was zapraszam, ułatwi Wam to na pewno znalezienie jakiegoś interesującego filmu akurat w tej tematyce, którą potrzebujecie. Także ściskam Was gorąco, do zobaczenia, pozdrawiam, pa!